Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Witam Ciebie, Grzesiu. Witam Was gorąco bardzo. Znajdujemy się w ciepłej, słonecznej Italii, chociaż dzisiaj jest lekko deszczowo. Dokładnie tak jest, ale jak każdy potrzebuje deszczu, tak samo w Polsce, tak samo we Włoszech, także każdy się z tego cieszy. Zawsze jest powód do narzekania, ale oczywiście w tym momencie trzeba się po prostu z tego cieszyć, nie? Dokładnie tak, deszczyk jest potrzebny, żeby plony były obfite, nie? Dokładnie tak. Bo to jest połączenie, dobre maszyny, dobre warunki pogodowe dadzą nam super efekty. Dokładnie tak jest. Będziemy zwiedzać fabryki, no kilka fabryk w dniu dzisiejszym, dzisiaj 3 mamy aż zaplanowane. Ta obecna, w której się znajdujemy. To witam wszystkich serdecznie, nazywam się Grzegorz Konarski, jestem z firmy Maschio Gaspardo Poland. Jesteśmy tu na wizytacji z częścią naszych dealerów we Włoszech, w kilku fabrykach Maschio Gaspardo. Maschio Gaspardo ma na całym świecie 8 fabryk. My sobie zwiedzimy w czasie tego wyjazdu 4. Zaczynamy od najważniejszej fabryki, tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą produkcję. Właśnie, bo co jest najważniejszego i dlaczego ta fabryka jest najważniejsza, co w niej wykonujemy? Sytuacja jest taka, że Maschio Gaspardo jest producentem maszyn rolniczych, a nie montownią. To jest zasadnicza pierwsza różnica. Czyli jeżeli sobie przejedziemy potem po fabrykach, to zobaczymy, że 80-90% maszyn, całej maszyny, która jest produkowana, to jest produkowana w naszych fabrykach. To, co my kupujemy z zewnątrz, to są łożyska, elementy gumowe, elektronika i część, powiedzmy, jakichś plastików. Okej, właśnie tutaj fajną rzecz wspomniałeś teraz, że jesteście jakby w dużej mierze samowystarczalni, a to z kolei na przykład w czasie pandemicznym, który żeśmy przeżywali kilka lat temu, wiele fabryk, w cudzysłowie się wyrażę, kunsztykało z tytułu przerwanych łańcuchów dostaw, natomiast u Was jak dobrze... Tak, u Was ten problem nie dotknął. Nie dotknął. 2020 i 2021 był w naszym roku, w naszym wydaniu, powiedzmy, dosyć dobry, jeżeli chodzi o dostawy. Problem był z elementami elektronicznymi, to trzeba się przyznać. Tam, gdzie było więcej elektroniki, w tych maszynach opóźnienia były. Ale no bo nie da się być w 100% przecież samowystarczalnym, ale mimo wszystko dzięki tej konstrukcji, całej tej linii produkcyjnej u Was, można tak powiedzieć, żeście ucierpieli chyba najmniej spośród wszystkich fabryk europejskich, jeśli chodzi o branżę rolniczą. Tak, bo to jest sezonowe maszyny, tak jak na przykład siewniki do kukurydzy, dostarczyliśmy wszystkie na sezon, powiedzmy do połowy kwietnia, gdzie inni, powiedzmy, mieli z tym, powiedzmy, jakieś tam problemy, nam się to udało zrobić. Tak samo, no, najważniejsze, powiedzmy, jakieś w 100% nie udało się nam zrobić tego idealnie, ale naprawdę w dużej mierze udało się to fajnie pozamykać. Nie? Jasna sprawa. Bo w samych Włoszech ile fabryk, Grzesiu, się znajduje w korporacji Maschio Gaspardo? W samych Włoszech to musimy liczyć, będzie 5. 5 fabryk. Tak. A oczywiście cała korporacja Maschio Gaspardo to nie tylko Włochy, ale i inne kraje. Tak, jeszcze do tego jeszcze mamy Indię, do tego jeszcze mamy Indię i Chiny. Okej. I Rumunia, przepraszam. I Rumunia. Cała korporacja to ile osób pracujących? To będzie około 1800 osób, 2000 w zależności od sezonu, bo część jest pracowników również na produkcji typowo sezonowych, więc powiedzmy ta ilość jest taka delikatnie elastyczna, można powiedzieć, nie? Okej. No to co, przechodźmy do konkretów. Dobra, okej, super. Fabryka w Terrano, dobrze mówię? Terranowa. Terranowa, tak. Terranowa, miejscowość Cadone. I tam wykonujecie mnóstwo elementów we własnym zakresie, które są składowymi, niezbędnymi częściami do skompletowania, zbudowania każdej praktycznie Waszej maszyny. Nie? Dokładnie tak jest. Byliśmy właśnie w fabryce, która się nazywa Terranowa, czyli to, co wychodzi po prostu jakby z ziemi. Czyli to tam, gdzie jest po prostu początek. I tak naprawdę w tej fabryce to jest początek produkcji wszystkich naszych maszyn, które są potem w naszych pozostałych fabrykach tutaj we Włoszech, ale również w innych częściach, powiedzmy, świata. I tam produkowane mamy wszystkie na przykład elementy robocze do mulcherów, do glebogryzarek, do bron aktywnych, do głęboszy. Również tak samo jak tarcze do siewników do kukurydzy i do siewników do warzyw, wały wszystkiego rodzaju, które są uprawowe, czy to 500 czy 600, pakera, kombi pakera, to co sobie zostało zamówione, ale również cała, powiedzmy, wanna do brony aktywnej,
czy rotory do mulcherów Ale wszystkich. co ciekawe, Grzesiu, produkcja tych elementów, podzespołów jest niesamowicie zautomatyzowana. Znajduje się tam mnóstwo maszyn cyfrowych już, wycinarek plazmowych, ale roboty, które produkowały zęby do bron aktywnych, chyba na mnie osobiście zrobiło to największe wrażenie. Osobno są produkowane tam zęby lewe, osobno zęby prawe. Oczywiście jest to wszystko układane w odpowiednią logistykę, żeby te elementy były do pary składane, czy to na wykorzystanie do produkcji już maszyn, czy jako części tak naprawdę zamienne, bo Tak, nie również, oszukujmy się, oczywiście. produkcja tych elementów, podzespołów nie tylko jest wykorzystywana do Maszyn procesu całego. produkcji maszyn, ale oczywiście jako zaopatrzenie serwisowe, części zamienne tak naprawdę dealerów w całej Europie i w całym świecie. Tak to wygląda, że tak jak wspominałem też na początku, my jesteśmy producentem maszyn rolniczych, czyli po prostu my jakby zamysłem firmy Masko Gaspardo i właścicieli było zawsze to, aby mieć kontrolę nad całym etapem produkcji. Żeby powiedzmy to być jak najbardziej, dzięki temu wiemy dokładnie, jakie produkty powiedzmy od nas wychodzą, mamy nad tym wszystkim powiedzmy kontrolę, gdy zdarzają się powiedzmy jakiekolwiek powiedzmy błędy, jest to szybciej zdecydowanie do wychwycenia, ale również spowodowane jest tym, że dzięki temu jesteśmy bardziej niezależni w momentach takich jak na przykład był czas pandemii, że u nas te łańcuchy powiedzmy dostaw nie były tak ucierpiały stosunkowo bardzo mało, bardzo znikomo. Tak, bardzo powiedzmy do innych producentów, więc my dostarczaliśmy tak naprawdę maszyny bez większych problemów, maszyny na czas. Dalej sytuacja też jest taka, że możemy szybciej jakby my dzięki temu cały ten plan produkcji polega na tym, że my jako powiedzmy najpierw dział handlowy przygotowuje powiedzmy tak zwany, co miesiąc robi tak zwany forecast, czyli taką prognozę, co będzie się sprzedawało powiedzmy na kolejne powiedzmy miesiące. Czyli taka naprawdę diagnoza rynku następuje. Diagnoza rynku, tak. I tą diagnozę rynku robią wszystkie najważniejsze kraje. Te informacje spływają do siedziby powiedzmy głównej i ona powiedzmy to również na podstawie swojej powiedzmy historii, produkcji i tak dalej, wyciąga powiedzmy tam z jakiegoś tam algorytmu odpowiednią ilość maszyn, które są w tym momencie dalej, maszyn i elementów, które są powiedzmy dalej dawane na produkcję, aby zacząć się produkować. Przy działaniu globalnym, jak to się mówi, bo Masko Gaspardo jest przepotężną fabryką, korporacją, która dostarcza maszyny, tak jak mówiliśmy, do wielu krajów europejskich, ale tak naprawdę nie tylko, więc ta analiza rynku jest niebywale istotna, żeby wiedzieć, na co się nastawić na dany sezon, na dany rok, bo wiemy, że rok do roku zdecydowanie się różni, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na dane maszyny. Zmienia się tendencja, zmienia się charakterystyka tak naprawdę zapotrzebowania, więc to jest mocno istotne, żeby nie naprodukować maszyn, które nie znajdą odbiorców. Tak, a kolejną rzeczą jest taką, że duża część maszyn, które produkujemy, to są maszyny typowo sezonowe. Więc jeżeli przestrzelimy powiedzmy bardzo dużo produkcji powiedzmy siewników powiedzmy do kukurydzy, no to te siewniki do kukurydzy nam zostaną ileś miesięcy na stoku. A wiadomo, że utrzymanie stoku zwłaszcza w dobie dzisiejszych czasów jest mocno kosztowne, bo jeśli powiedzmy te oprocentowania i tak dalej były na niższym poziomie, no to nie był taki aż duży problem, natomiast na dzień dzisiejszy jest to niebywały koszt i ta logistyka, to planowanie jest przemega istotne. Kilka kilometrów żeśmy zrobili, żeśmy się przetransportowali do kolejnej fabryki, która już de facto można powiedzieć jest montownią z półproduktów, z podzespołów wykonanych w poprzednim miejscu. Gdzie jesteśmy, Grzesiu, i co generalnie, jakie maszyny tutaj montujemy? Jesteśmy w fabryce w Morsano, to jest fabryka Gaspardo, czyli miejsce, gdzie są produkowane wszystkie nasze siewniki, czy to zboża, czy do kukurydzy, czy warzyw, ale również oprócz siewników również testowane są tutaj nasze opryskiwacze. Same opryskiwacze są powiedzmy składane w innej fabryce, ale tutaj przyjeżdżają, dokładane są do nich elementy elektroniczne do całej kontroli i tutaj są testowane, czy wszystko jest pozakładane. Odnośnie maszyn siewnych, jakby zestawu uprawowo-siewne również? Dokładnie tak jest. Tutaj jest sytuacja taka, że tutaj robione są siewniki
i potem one są przetransportowywane do fabryki w Campo d'Arsego, którą odwiedzimy jutro i tam są domontowywane do nich na przykład brony aktywne. Czyli jest tak ten etap produkcyjny podzielony na pewne etapy. Tak, dokładnie. W jednym oddziale mamy produkowane podzespoły części, tutaj następuje też malatura, jak wspominałeś wcześniej, poza kuluarami oraz częściowy montaż i z kolei częściowo zmontowane siewniki wyjeżdżają do kolejnego oddziału. Do kolejnego oddziału, dokładnie, tak jak potrzeba, żeby je zagregować od razu w całości lub jeżeli na przykład my potrzebujemy same siewniki, bo mamy te brony u siebie na przykład w Toruniu, to przyjeżdżają same siewniki. Jeżeli chodzi o samą fabrykę Gaspardo, no to Maschio kupiło ją w 1993 roku. Dołączyło to do jednej, powiedzmy, powstała taka grupa jednej grupy, a sama fabryka Gaspardo istnieje od 1863 roku. Jest to prawdopodobnie najstarsza fabryka produkująca siewniki zbożowe w Europie. Jak patrzyliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć warunki tutaj pracy i w ogóle jak ten cały plan wygląda. Jest to fabryka bardzo czysta, estetyczna, no bo te roboty brudne były wykonane w poprzednim oddziale. Tak naprawdę wszystkie odkówki, spawania, odlewy częściowe, które wykorzystujemy, więc tu już jest ta pracę czystą. Tak zwaną czystą. Widać to już po samym obiekcie, po samych ludziach, no te warunki pracy są zdecydowanie tutaj bardziej przyjazne. Tak, dokładnie. Tak. Tutaj jest oczywiście już nie ma tej temperatury, tego huku. Tutaj jest tylko skręcanie. Czysty montaż. Czysty montaż. I też kontrolnik, już jak mówiłeś, cały jeśli kontrolnik, chodzi o opryskiwacze. Kontrolnik o opryskiwacze, kontrolę o wszystkie maszyny z elektrycznym napędem, czyli to tam, gdzie założony jest isobus w siewniku, na przykład zbożowym w damie, to powiedzmy skrzynka, która dozująca też musi być sprawdzona, czy tam wszystko poprawnie chodzi. Tak samo siewniki do kukurydzy z napędem elektrycznym, tak samo musi być zrobione pierwszy test ramy, czy ona się powiedzmy rozsuwa. A drugi, powiedzmy tak samo, jeżeli chodzi o silniki, czy one się po prostu ruszają. Czyli jak dobrze rozumiem, też na każdym etapie, jak maszyna się znajduje w kolejnym z oddziałów, zawsze na koniec jest ten controlling. Tak, na każdym na każdym kroku jakby, czy wykonana robota jest poprawna. Tak, o to chodzi, bo tak jak wspominałem już wcześniej, my produkujemy bardzo szeroką paletę maszyn i tutaj I zapanowanie też nad tym całym procesem jest po prostu, do tego potrzeba dużo ludzi i powiedzmy dużego zaangażowania kontrolingu, żeby powiedzmy to wszystko wyszło dobrze i żeby maszyna poprawnie zamówiona i złożona przyszła. A jeżeli by coś mówili nie tak, to żeby to szybko było. Z jednej strony na pozór rzeczy mogłoby się wydawać, że łatwiej jest nad wszystkim zapanować, jakby to się odbywało w jednej fabryce, ale z kolei jeśli mamy tak duże moce, że tak powiem, przerobowe, no to musimy to jednak podzielić na oddziały i w każdym z oddziałów wykonywać tak naprawdę inną część składową danej produkcji. Tak jak to wygląda, bo tutaj w Gaspardo produkowane są tak samo wiele maszyn jakby finalnych, czyli tam siewniki solo zbożowe, siewniki do kukurydzy czy siewniki do warzyw, więc my nie musimy ich agregować już powiedzmy z jakąś maszyną z innej fabryki. Ona tutaj jest od początku do końca zrobiona powiedzmy cała, pakowana jest na ciężarówkę i wyjeżdża. Więc powiedzmy tutaj duża część powiedzmy samej produkcji jakby nie potrzebuje agregowania z elementami gotowymi z innej fabryki. Także ta produkcja jest po prostu bardzo jakby niezależna. To jest trzecia też największa fabryka nasza, jeżeli chodzi o grupę, bo tylko fabryka w Rumunii i fabryka ta w Campo d'Arsego, czyli tam, gdzie jest główna siedziba, są większe. Także czyli ta jest trzecia co do wielkości, tak, pod względem wielkości, nie? Także, a została jakby, tak jak wspominałem, w 1993 roku jakby kupiona, więc jakby to nie była budowana gdzieś tam powiedzmy obok jednej. Ale na przełomie tych lat niesamowicie zmodernizowana i unowocześniana. Tak, oczywiście. Wszystko jest przede wszystkim, że musi być modernizowana, unowocześniana, bo dochodzą nam w każdej maszynie, w wielu maszynach elementy elektroniczne, które muszą być kontrolowane, które muszą być sprawdzane. Po drugie dochodzą nam takie jakby typowo rzeczy takie do ułatwiania ludziom pracy, do tego, żeby te wszystkie elementy skręcać ze sobą, składać, bardzo ciężkie. To wszystko musi być na kółkach, wszystko musi być pod ręką, aby ta praca była przyjemna. Jak najwięcej przyjemności sprawiała.